Klaps, czyli klasyczny program stolarski w stolarni od zera. Cześć, tu Krzysztof, stolarnia od zera. Witam Was w moim drugim klapsie, czyli klasycznym programie stolarskim. Nie planowałem tego odcinka, natomiast tyle się wydarzyło. Miałem 2 dni urlopu. Dzisiaj jest sobota, czyli trzeci dzień dla mnie pracy przy stolarni. I naprawdę tak wiele się wydarzyło, że chciałem Wam o tym opowiedzieć. Przede wszystkim korzystając z tego, że jest wiosna, czyli ostatni okres na pozyskanie drewna, udało mi się pozyskać od zaprzyjaźnionych ze stolarnią osób takie oto fajne kawałki oraz długości metrowej, których tu nie wnosiłem, olszyny oraz jesionu. Wykorzystam je najprawdopodobniej do toczenia. Toczenie już kiedyś wykonywałem, ale bez Was. Toczenie będę wykonywał na tokarce, którą pozyskałem dzięki uprzejmości kolegi po jego dziadku. Jest to samoróbka, ale bardzo fajnie można ją wykorzystać, także dziękuję Ci, Piotr. Natomiast już wcześniej toczyłem na niej. Tu jest lipa z takich oto kawałków, które wcześniej schły, bo te oczywiście będą musiały pewnie ładny czas poleżeć. Nie wiem, czy ten oczywiście jest duży, ale mniejsze, może rok im starczy. Jeżeli nie, no będzie trzeba czekać 2 lata, ale mam zapas lipy, która fajnie się toczy. Tylko dostała takich kropek, nie wiem, czy to grzybica się w nią wdała. Może to będzie widać. Ale jak zauważyliście, nie ma tej tokarki w stolarni. Nie ma jej dlatego, że stolarnia od zera dotychczas nie dysponowała zasilaniem trójfazowym. Dlatego też silnik przy mojej pilarce stołowej był jednofazowy. Planowałem co prawda ją też wynosić stąd, natomiast przy przykręceniu blatu już nie mieści się w drzwi, tak więc teraz będzie tylko tu stacjonarna. Natomiast wracając do zasilania, obecnie już w stolarni od zera jest już zasilanie trójfazowe, które pozwoli na wykonywanie wielu prac na silnikach trójfazowych. I właśnie jeden z takich silników ostatnio zakupiłem. Będzie on użyty do upgrade'u mojej pilarki stołowej, chociaż jestem zadowolony z mojego silnika jednofazowego. Natomiast jest taki plan, aby ten silnik jednofazowy wykorzystać do czegoś innego i to będzie naprawdę w mojej ocenie bardzo ciekawe, do czego będzie wykorzystany. Może ktoś z Was się już domyśla, czego mi tu najbardziej brakuje w tej stolarni i właśnie do tego będę to chciał wykorzystać. Jeżeli jesteście zaciekawieni, to już w kolejnych odcinkach się dowiecie. Jak budowałem warsztat, widzieliście, że dysponuję deskami sosnowymi 32. Zakupiłem ówcześnie, czyli to było jesienią, również deski 20 sosnowe. Deski sobie schły owiewane rześkim zimowym powietrzem, natomiast teraz musiałem je zabrać, bo były pod altaną. Idzie wiosna, tak więc sezon grillowy, sam bym chciał tam usiąść sobie pod altanką, tak więc musiałem je zabrać i dość długo je przenosiłem, bo jest tam kilka metrów na strych. O ile się uda, to na koniec odcinka wstawię Wam zdjęcia, abyście zobaczyli, jak wygląda to moje składowanie desek na strychu oraz w ogrodzie drewna do dalszych prac, bo nie ograniczam się do toczenia. Zobaczymy, do czego będzie potrzebne, do tego wykorzystam. Oczywiście jeżeli uda się je ładnie wysuszyć, jeżeli się nie uda go ładnie wysuszyć, to oczywiście nakarmimy nim moją kozę. Ja dziękuję Wam bardzo za wspieranie mojego kanału dużą oglądalnością, subskrypcjami, komentarzami i lajkami, do których również zachęcam pod tym odcinkiem. Dzielcie się kanałem Stolarnia od zera ze znajomymi
Informujcie mnie również w komentarzach, co sądzicie, co byście mi proponowali, abym wykonywał w stolarni od zera w moich pracach lub co należałoby poprawić. Tymczasem dziękuję Wam bardzo i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć! A tak wygląda część zeskładowanego przeze mnie drewna. Oczywiście przykryłem je z góry folią, aby nie padał na nie deszcz. Następnego dnia udało mi się jeszcze załatwić kilka kawałków wiązu oraz jesionowych desek, jak i samych ścinek z jesioną, które na pewno posłużą mi do ciekawych projektów.